Podsumowanie roku Stanisława Moniuszki. Szanowni Państwo, drodzy melomani, rok Stanisława Moniuszki za nami. Ubiegłoroczny czas świętowania 200. rocznicy urodzin kompozytora był sukcesem. Niech zaświadczą o tym przywołane liczby i namacalne efekty mobilizacji całego środowiska artystycznego, spektakle, koncerty, wydarzenia edukacyjne, wydawnictwa nutowe, książkowe i płytowe, audycje radiowe i telewizyjne, aktywności w świecie wirtualnym. I za ten niezwykły wysiłek chcę podziękować tym, którzy byli zaangażowani w organizację roku Stanisława Moniuszki. Rok Stanisława Moniuszki miał przypomnieć postać jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, przybliżyć jego twórczość na całym świecie i pokazać wysoką rangę artystyczną jego muzyki. W tym celu niezbędne było wsparcie finansowe. Na obchody roku Stanisława Moniuszki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 32 miliony złotych, a także zaproszenie do współpracy artystów, pedagogów, uczniów, studentów, instytucji kultury, szkół, uczelni, placówek dyplomatycznych oraz mediów. Sukces roku Stanisława Moniuszki to efekt współpracy działań wielu osób i licznych organizacji. Świadomość ambitnych celów i dobór odpowiednich narzędzi przyniosły oczekiwane rezultaty. Dzięki licznym inicjatywom przypomnieliśmy sobie i światu postać Stanisława Moniuszki. Wprowadziliśmy na międzynarodowe sceny jego muzykę. Wskazaliśmy jej wartość i dowiedliśmy, że jest aktualna, uniwersalna i atrakcyjna. Liczby mówią same za siebie. Setki tysięcy osób na spektaklach operowych, baletowych i teatralnych, na koncertach, festiwalach i wystawach. Tłumy na wydarzeniach plenerowych i rzesze uczniów podczas działań edukacyjnych. Nie zabrakło także konferencji, spotkań i konkursów. Z Moniuszką i jego twórczością spotkali się mieszkańcy ponad 170 miast w Polsce. Wydarzenia moniuszkowskie odbyły się w 60 miejscach na świecie. We wszystkich inicjatywach wzięło udział ponad 21 milionów odbiorców. Powstały publikacje fonograficzne, książkowe, nutowe, produkcje filmowe, radiowe i telewizyjne. Moniuszko wybrzmiał również w portalach internetowych, aplikacjach mobilnych i prezentacjach multimedialnych. Był obecny dosłownie wszędzie, a łączny nakład wszystkich publikacji wyniósł ponad 120 tysięcy egzemplarzy. Do CV roku Moniuszki powinniśmy także dopisać nadanie imienia Stanisława Moniuszki dworcowi kolejowemu Warszawa Centralna, święto ulicy kompozytora w dziesiątkach miast w Polsce oraz najważniejsze spektakle operowe i baletowe. Festiwale i koncerty, turnieje muzyczne. Płyty, książki i publikacje nutowe. Wiele aktywności edukacyjnych, wystaw, audycji radiowych, telewizyjnych i produkcji filmowych. A których wydarzeń było najwięcej? I jak inicjatywy układały się geograficznie? W większości województw dominowały spektakle i koncerty, choć nie zabrakło wydarzeń edukacyjnych i familijnych. Muzyki Stanisława Moniuszki słuchali melomani na całym świecie. Berlin i Bruksela, Londyn i Lwów, Madryt i Mińsk, Nowy Jork, Paryż i Pekin, Rzym i Sankt Petersburg, Tokio i Wilno. To tylko wybrane przykłady. Co będziemy wspominać? Spektakularne inscenizacje dzieł operowych i baletowych. Zjawiskowe koncerty i pełne rozmachu festiwale. Wciągające aktywności edukacyjne. Pozostaną z nami atrakcyjne wydawnictwa dla dzieci, świetne wydania nutowe, wartościowe książki, znakomite płyty i produkcje multimedialne. Nie zapomnieliśmy też o cyfrowej odsłonie muzyki Moniuszki.
A oto co o roku Stanisława Moniuszki sądzi prawnuczka kompozytora. Większość Polaków do niedawna wiedziała, że Stanisław Moniuszko skomponował kilka oper oraz parę pieśni. W roku Stanisława Moniuszki w całej Polsce i za granicą dzięki wykorzystaniu rozmaitych form i środków artystycznych pobudzono zainteresowanie życiem i twórczością kompozytora. Wszystkie działania sprawiły, że osoba Stanisława Moniuszki i jego muzyka będą lepiej znane kolejnym pokoleniom. Za każdą z blisko 1800 inicjatyw w roku Stanisława Moniuszki stoją ludzie. I to im zawdzięczamy sukces tego historycznego przedsięwzięcia.